Dzisiaj wybieramy się do Turcji, aby poznać unikatową historię Adampola. No bo wyobraźcie sobie, mała, nic nieznacząca wieś pod Stambułem, którą zalewają obecnie inwestycje oraz nowi tureccy mieszkańcy, a Polacy spadają na margines historii. Jest to być może ostatni film, w którym udało się odnaleźć tam Polaków. Jesteśmy w Polonesko no i co? No i będziemy szukali ludzi mówiących po polsku. Nie udało mi się znaleźć w Polsce kontaktów tutaj z ludźmi mieszkającymi, także idziemy w ciemno. Będę chodził, będę zaczepiał i będę szukał osób mówiących po polsku. Mam nadzieję, że uda mi się przygotować materiał. Adampol założono w 1842 roku na polecenie kierującego obozem hotelu Lambert księcia Adama Czartoryskiego. Była to organizacja skupiająca polską emigrację po przegranym powstaniu listopadowym. W Turcji znajdowało się wielu powstańców, którzy nie mieli co z sobą zrobić. Z tego powodu zawitał do nich Michał Czajkowski, który po uzyskaniu zgody i zakupie ziemi założył Adampol, osadę nazwaną na cześć Adama Czartoryskiego. Przez następne dziesięciolecia była to typowa wieś. Uprawa roli i hodowla bydła w małej osadzie otoczonej gęstym lasem. Z czasem jednak sytuacja zmieniła się. Powiększający się Stambuł dotarł na obrzeża Adampolu, który stał się jednym z ostatnich zielonych terenów obok tej wielkiej aglomeracji. Pojawili się turyści, a Polacy zajęli się hotelarstwem. Po kilku spacerach okazuje się, że moje obawy związane z brakiem kontaktów były niepotrzebne. Szybko poznałem ludzi mówiących po polsku. W pierwszej kolejności wybrałem się do prowadzonego przez Fryderyka Wilkoszewskiego Maris House. 183 lata jesteśmy w Adampolu, czyli w Poloneskiej i tu mieszkamy. No jesteśmy Polakami, Nowicki, Biskupski, Żółkowski, Minakowski, Ochocki, Dochoda, Ryży. Pierwszy to przyjechał, jak mówię, że mój pradziadek Andrzej Nowicki to był Polak, a my jego jesteśmy korzeniami, jesteśmy ich gałęziami i tak my jesteśmy dokładnie Polakami. Dawniej się pracowało, się żyło, zarabiało się na chleb z rolnictwa. Rolnictwo się skończyło, pole puste, obory są puste, nawet mleko kupujemy z miasta. A od 30 roku zaczęło już turystyka powoli i właśnie ludzie przychodzą do Adampolu, to powoli kapie i my z tego zarabiamy, z tego żyjemy. Adampol liczy niecałe 500 mieszkańców. Dzisiaj jest tu zaledwie kilkadziesiąt osób polskiego pochodzenia. Mam nadzieję, że dowiem się, dlaczego tak się stało. Idziemy do karczmy Krzycha. To biznes prowadzony przez rodzinę Ochockich. Rodzina ta osiedliła się kilkadziesiąt lat po założeniu Adampola. Po wojennym szlaku pod dowództwem generała Józefa Bema i po nieudanym powstaniu krymskim część żołnierzy polskich wraz z seniorem Ochockim osiadła w Adampolu. Dzisiejsze nasze pokolenie to są te wojsko polskie, które podlegało pod generała Bema. Nie myślał, że tu się osiedlą, tylko walczyli cały czas o wolność swojego kraju. No i potem, to znaczy już w 1954 roku na wojny krymskie. I całe nadzieje było, że jako osmańskie Turcy wygrają tę wojnę naprzeciwko Rosjan i będzie powolna Polska, ale niestety koniec wojny nie udało się, wrócili z powrotem i część w takiej sytuacji już na stałe tu się osiedlili. W ciężkich warunkach, ale sobie poradzali. Ziemia była bardzo ciężka. Każdy początkowo miał tu na miejscu około hektar ziemi. Każdy zależał jeden od drugiego. Jedna rodzina nigdy nie była wystarczająca. Co mówimy Harman, jak zboże się zbierało, młócenie, to nie z maszynami, tylko trzeba było. Od tego najmniej 2-3 rodziny musiało wspólnie to wszystko prowadzić. Każdy miał dodatkowo jakieś, albo był stolarzem, drugi to szewc był oddzielnie. Ule mieli, po to miód. Mój dziadek
miał produkcję. Ciarki to są buty. To była skóra z dzika, starego dzika musiało być, dużego dzika musiało być, nie? I przez całe lato to nosili w tych butach, sami to robili. 5,5 dni to pracowali naprawdę bardzo ciężko, ale w sobotę już nad wieczorem wszystko było przygotowane, zabawa się zaczynała, była swoja orkiestra i zabawa trwała, to znaczy ludzie się zbierali, mogli sobie i zabawić i tego. Do niedzieli, w niedzielę to do kościoła, a już poniedziałek rano to każdy do pracy i każdy ten. Czujemy się taką jedną wielką rodziną. Nie ma tu, że to jest sąsiadka, pani, a to ten sąsiad, wujek, pan. Nie, to jest wujek i ciocia. Tak jak gdyby to była jedna wielka rodzina. Mała społeczność, ale to jest wielka rodzina. Jak mąż powiedział, że wszyscy kiedyś byli zależni od siebie, ponieważ Mucka wymagała wielu osób, czy tamten czyszczenie tej kukurydzy, czy rwanie piór. W tej chwili może nie jesteśmy tak zależni jedni od drugich, ale ta tradycja tej więzi takiej rodzinnej jest. Nie mamy takiego luksusu, żeby się skłócić i nie rozmawiać z tą czy tamtą rodziną. Musimy powiedzieć sobie, co nas boli i rozwiązać. Pożegnać się, iść dalej, jutro się spotkać i żyć normalnym, tradycyjnym życiem, ponieważ jest nas za mało. W 1890 latach zaczęła pierwsza turystyka, która zaczęła się robić. Główne oficerowie, którzy w wojsku tureckim służyli Niemcy, zaczęli przyjeżdżać na polowanie. No jak przyjechali to na polowanie, to trzeba było gdzieś zjeść, nie? No to pierwsze każdy w tych domach zaczął. Takie pensjonaciki, małe pensjonaciki tego. Turcy zaczęli tak przyjeżdżać i zaczęły się rozwijać, zaczęli dwupiętrowe już na tym, nie? Że to już po co dolnym pierwszym mieszkała rodzina, a na górze to było do wynajęcia. Moda na Adampol istnieje do dzisiaj. Widać to podczas spacerów. Większość mijanych nieruchomości to hotele, restauracje albo jedno i drugie. A jako że jesteśmy w restauracji, pora spróbować polsko-tureckich pierogów. Bardzo dobre. Wracamy do pana Fryderyka, który obiecał, że będzie miał trochę więcej czasu. Co ty tylko kotlety nie jesz? Tu się urodziłyśmy i tu żyjemy. Dużo turystów przyjeżdża do restauracji, do Adampola. No jak to przyjeżdża, to muszą jeść, pić, nie? Trzeba zarabiać na chleb. To prowadzimy na tego turystykę. Postarałem się zrobić takie coś, takie mini muzeum. Ten budynek to był obora mojego dziadka Wicentego Nowickiego. I właśnie jak rolnictwo się skończyło w Adampolu, to już tak obora była pusta. Zebrałem trochę zdjęć z wioski stare, historyczne i tutaj pokazuję gościom, kto przyjeżdża jako turystycznie do Adampola, czyli do Polonezkiej. I właśnie tak staram się mówić, jak tak się przyjeżdżało się z miasta na końmi 3 godziny prawie. Takie były domy, pierwsze budowane ze ściany, koń to musiał być. Tak na polu to koń, w domu koń to wszędzie koń to był samochód koniowy. No i ta kapella to musiała być, każdy grał tam na instrumencie. Bo jak nie ma muzyki, to i nie ma wódki. To bimber się robiło, piło się, nie było możliwości, żeby kupić. To była taka flaga wojenna, wojskowa, ottomańskiej i polskiej. Tu był na placu krzyż, a teraz na tym miejscu jest pomnik Atatürka. W początku Adampola używało się ten pieczęć administracji kolonii polskiej. Kolonia polska się nazywała Adampol, a tu pisze po ottomańsku,
bo był księżyc Gwiazdy Ostrowskiej i orzeł polski. Takie było. Pierwsze pokolenie Andrzej Nowicki urodził się w Płocku, gmina Racząż, a tu jak przyjechał na tereny tureckie, to był 1841 rok. A ja tu jestem Fryderyk Nowicki, aż na 5. pokoleniu. Dzieci są 6. pokolenie, a wnuki są 7. pokolenie. A ta strona to wyjechała do Niemiec, do Ameryki, tam do Europy i tak się rozsypało, a ta strona jakoś się trzymamy. Ale to znaczy, że moje bracia są też w Niemczech, ale ja tu jestem i dopisuję, kto się rodzi i tak dalej idziemy. Pan Fryderyk jest byłym wójtem Adampola. Funkcję tą od zawsze pełni tu osoba polskiego pochodzenia. Mimo że polskich rodzin jest tu już tylko kilka, nawet Turcy głosują na Polonusa, aby podtrzymać tradycję. Idziemy porozmawiać z obecnym wójtem. Po drodze do niego mijamy dawną polską szkołę. Obecnie jest to centrum sztuki. Adampol ucierpiał w wyniku przekształcenia się Imperium Osmańskiego w Turcję w 1923 roku. Język polski oraz wszelkie polskie wpływy zostały wycofane ze szkoły. Nazwę Adampol zmieniono na Poloneskoj, a język polski zamieniono na turecki. To jeden z kolejnych powodów tego, że polskich śladów jest tu coraz mniej. Pierwszy przybylec z rodziny Kępków. Wierny patriota, żył 102 lata. Takie marzenie miał. Chcę zobaczyć wolną Polskę. Z taką opartością żył 102 lata i w ciągu 102 latach usłyszał wolną Polskę i tak zmarł. A tutaj jego karabin, który tutaj w ręce jest, w tej chwili znajduje się w Warszawie Wojska Polskiego w muzeum. Wieśniak jest panem narodu. Tak mówił Atatürk. To jest bardzo słuszne i dlatego tutaj taki ten napis tutaj położyliśmy. Od początku do dzisiaj wszystkie wójtów polskiego pochodzenia imię nazwiskami jest. A w Adampole około 1000 mieszkańców jest, ale oficjalnie zameldowanych 300-400 jest. Polskiego pochodzenia tutaj 25 osób jest. Adampol te swoje ładne czasy gubi. Te ładne pola, wszystko zieleń, zabudowane będą. Terenowe zezwolenie wyszło tutaj i ze względu tego mają tutaj budować, wille sobie będą budować. Na przykład tutaj jedna działka, jest tam prawie 50 mówią. Jeszcze jedna działka jest tam 30 i zieleń nie będzie i coraz więcej Turków będzie. Będzie około 5-6 tysięcy może osiedlików. My jesteśmy ostatnie pokolenie w tym Adampolu. Po nas to już tylko zostaną ślady. Tam kościół, cmentarz i dom pamięci. W tym będą ludzie wiedzieli, że byli tutaj Polacy. Po nas to już nie wiemy, jak co będzie. Już chyba Turek będzie na pewno. Idę do kościoła w Adampolu. W każdą niedzielę odbywa się tu msza. Widać po niej, jak mało jest już osób polskiego pochodzenia.
dzisiaj Polonezkoj jest już małą wspólnotą. Wioska zachowała się, ale lokalnej naszej wspólnoty już jest tam mało, może z 15 rodzin zostało. Większość w starszym wieku już troszkę, ponieważ młodzi szukają dobrego życia czy lepszych warunków dla siebie już poza granicami Turcji. Starsi mówią jeszcze po polsku, rozmawiają, młodzi już dużo mniej. Kościół jednoczy nas też i muzeum, no i cmentarz również stanowią przedmiot troski naszej i opowiadamy historię tej wioski, tych ludzi właśnie w tych 3 miejscach. Obok kościoła znajduje się cmentarz. To oczko w głowie wszystkich polonusów. Ciężko się nim nie zachwycić. Kolejny dzień przywitał nas chłodem i chmurami. Idziemy spotkać się z następną rodziną. Nasi dziadkowie, pradziadkowie pracowali na roli. Mieli tu zwierzęta, uprawiali zboże czy sadzenie kartofli. Moja teściowa otworzyła swój pierwsze miejsce pracy w 1967 roku. Przedtem też pewnie istniały jakieś pensjonaty. W ten sposób zarabiali na życie. Przyjeżdżali goście z miasta, ale to nie to, że tak jak teraz przyjeżdżają na jeden dzień. Przyjeżdżali na parę, nawet na parę tygodni, dlatego że to miejsce jest bardzo blisko Stambułu, a Stambuł jest metropolia bardzo wielka i ludzie potrzebują odetchnąć na świeżym powietrzu. Przyjeżdżają rodziny z dziećmi, a w Stambule nie ma dużej możliwości, żeby gdzieś było zielono, a u nas jest zielono. Każdy nas zna. To jest mój teść, Adolf Dochoda, to jest mój mąż, jak był mały. To jest mojego męża dziadek, Józef Jakub Dochoda. A to już jest zdjęcie przed naszą kawiarnią, mężczyźni przed kawiarnią. To za tamtych czasów piją piwo, teraz już nie można, teraz trzeba tylko herbatę, a oni piją piwo. Tutaj mamy szlachtowanie wieprzaka. Teraz już nie możemy żadnych wieprzaków, żyjemy w muzułmańskim kraju i niestety są różne zakazy i nakazy. Dzieci są 6. pokoleniem Polaków urodzonych w Turcji. Rozmawiamy po polsku. Dzieci rozmawiają po polsku, może nie tak super, ale znają język polski. Jak byłem mały, to moja mama myślała, że byłoby lepiej, żeby nauczyć się po polsku na początku. Dlatego mój pierwszy język to jest polski. Później po angielsku się nauczyłem, a na końcu po turecku się nauczyłem, jak miałem 8 lat. Taki stary element też mieliśmy z wioski.
No, ja się nauczyłem, ale w większości dzieci już, no wiesz, nie uczą się i tak zostało się. Ja i mój brat jesteśmy jedynymi osobami teraz, co żyją w wiosce teraz, co umiemy po polsku. Po nas to już nikt nie wie. Te, którzy co wiedzieli, to wyjechali za granicę. Powoli się kończy nasza kultura polska tutaj. Młodych nie ma dużo tutaj. Wszystkie staże zaczynają się starzeć. To już nie jest tak kiedyś, mniej ludzi. Dlatego już ciężej jest trzymać tę kulturę polską tutaj. Nasza wioska, no wiesz, za 5-6 lat przynajmniej, może trochę dłużej to zajmie, to już nie będzie tak, no wiesz, polska wieś, tylko będzie tak, może, tak powiem, taka atrakcja turystyczna na Turków. My Polacy tutaj już nie będziemy tak jak kiedyś, bo już powoli tutaj się zmienia wszystko. No wiesz, naokoło Zieloni się teraz będą tutaj budować domy. Tym więcej ludzi tutaj przyjdą, no wiesz, z Turcji, żeby tutaj żyć, to nasza kultura powoli będzie umierała. W samym sercu Polonezkoj znajduje się Leonardo. To prowadzona od kilku pokoleń restauracja, najsłynniejsza w okolicy. Prowadzi ją rodzina Dochoda. My grandfather came from Poland. He was born in 1820 and 1856 he was here. He was worker for the rails for the Russian, and the hetman Adam Czartoryski bought these slaves and settled here. We opened after my grandfather died and our brother died. His brother's name was Leonardo. We restored this house as a restaurant. Nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować pierogów. To autorski wariant z dziczyzną i karmelizowaną cebulą. Po posiłku czeka na nas Antoni, syn Jana i jego spadkobierca, który od niedawna zarządza rodzinnym biznesem. To 6. pokolenie Dochodów. Antoni jest jedynym dzieckiem z tego pokolenia, które postanowiło pozostać w Polonezkoj. The Turkish peoples bought lots of lands and restaurants here from the Poland members. Right now there is a big demand who wants to buy a land from here. In this area it's very beautiful because it's 20 minutes from city center and it's inside of the forest. Land prices went up. Every Poland family member wants to sell. Every restaurant that you see is a member of Poland. But right now, half of it. The new generation don't know Poland. For example, me, I know it, but trochę. Ja rozumiem, ale nie rozmawiam. I'm the youngest generation in Polonezkoj, and few of my friends are still at my age, but they also lives in England. They are working Belgium, all apart from Polonezkoj because of the conditions. The population is decreasing. In 80s, there are like 500 people from Poland, but right now it's like down to 30 people, 40 people, something like that, and everybody is very old age. Polonezkoj is not going to be the same Polonezkoj after 3 or 4 years if we don't get any help. We need a teacher to make a class once a week, twice a week, I don't know. It would be grateful for us to learn it. Adampol cierpi. Polskie rodziny wyjechały, a wolne tereny zabudowują Turcy. Pozostaje już tylko kilka miejsc pamięci. Idziemy do najbardziej znanego z nich, do domu cioci Zosi. W międzyczasie zapraszam Cię do polubienia i skomentowania filmu. Jeżeli uważasz, że to co robię jest słuszne, możesz podziękować mi kupieniem wirtualnej kawy, która wspomoże moje podróże. Link znajdziesz w opisie odcinka. Z góry dziękuję za Twoją szczodrość. Dom Pamięci Zofii Ryży to muzeum, w którym eksponowane są polskie pamiątki. Mieści się ono w rodzinnym, 150-letnim domu rodziny Ryżych. Zofia była ostatnią jego mieszkanką. Znana była ze swojego patriotycznego zacięcia. W znacznym stopniu przyczyniła się do zachowania języka polskiego w Adampolu.
Skupiła się również na zbieraniu polskich pamiątek, aby duch polskości nie zatarł się. Już za swojego życia była znaną patriotką, odwiedzała Polskę i była głównym łącznikiem Adampola z ojczyzną. Po jej śmierci, zgodnie z jej wolą, zebrane przez nią zabytki wraz z jej domem udostępniono odwiedzającym. W drodze powrotnej odwiedzam Stanisława Ryżego, który, jak pewnie się domyślacie, prowadzi hotel. Ja się zajmuję turystyką. Od 1987 roku pracuję jako zawodowy przewodnik. Jak zacząłem w latach 80., to tym bardziej Polacy przyjeżdżali na zakupy. Sprzedawali jakieś tam zenity, obrusy, kryształy, kupowali skórę, dżinsy, złota. No i mam taki mały hotelik z 15 pokoi, Granat, Polonezki, hotel i restauracja. Stambuł jest bardzo potężnym miastem, ale w mieście brakuje zieleniny, a tutaj jest zachowana taka fajna wioska, są lasy, także w tym sensie turystyka się rozwija, ale nie ma tak dużo Polaków. W latach 60., jak zaczęli Polacy wyjeżdżać, zaczęli sprzedawać Turkom. Teraz zaczęli też Turcy wykupywać też jakieś tam restauracje i tak dalej, także zaczęli prowadzić ten biznes. Zmiana jest w kierunku Turków, także będą właścicieli. Poza tym wiem, że to już jest otwarte na budowanie, mimo że dla właścicieli nam nie pozwalają, ale jak ludzie docierają tutaj, no jakoś mają inne warunki do budowania, także sobie budują. Mają takie też na wielkie projekty, kilkasetek dodatkowych budynków będzie budowane, nawet taki mały centrum handlowy, poszerzyć na drogi na przykład, także to ta wioska straci swoją wioskość, to będzie już takie mini miasteczko, powiedzmy. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówią jednoznacznie, niedługo polski Adampol skończy się, a Polonezkoj stanie się wypoczynkowo-willowym, małym miasteczkiem. Ale jest jedna nadzieja. Nie znikną polskie miejsca pamięci oraz polski wójt, który będzie o to wszystko dbał. Lada dzień odbywają się wybory samorządowe. Na wójta Polonezkoj kandyduje Fryderyk Nowicki, Antoni Wilkoszewski oraz Daniel Ochocki. Czwartym kandydatem jest Turek. Wieś wypełniona jest banerami oraz dobrymi humorami. Wygra Polak, ale nie wiadomo który. Mimo, że mało tych jest tutaj polskich głosów, Turcy cały czas dbają, że polskiego pochodzenia był wójtem tutaj w Adampolu. Chociaż i Turek startuje, ale on nie ma tak za dużo szansy. Aldı İstanbul'da. Şimdi 31 marca 2024 roku w wyborach samorządowych w Turcji pierwszy raz w historii wójtem Polonezkoj został Turek. Zakończyła się wiekowa tradycja. Czy tak samo zakończy się historia Adampola? Wszystko na to wskazuje. Pan Wiesław Ryży 20-30 lat wójtem był. Pan Aleksander Szugunow też 5 lat wójtem był. Pan Edward Dochoda tak samo. Pan Fryderyk też on 2 kadencje, 10 i później jeszcze tak 15 lat wójtem był. Pan Daniel 1 kadencję, a ja 3 kadencje tutaj. Tutaj pan Fryderyk swoimi radcami, pan Daniel swoimi radcami. I tutaj ja jestem swoimi radcami.